Dzisiaj nie jest dzień wielkiego projektu pod tytułem Tylny Most, tylko kontynuacja projektu pod tytułem przygotowanie wszystkich elementów zawieszenia, no i może jeszcze kilku innych do piaskowania i mam nadzieję malowania proszkowego. Ale czy proszkowego, to jeszcze decyzja nie zapadła. Na ten temat jeszcze będziemy rozmawiać ze specjalistami, jakie są wady, zalety takiego malowania proszkowego. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Dzisiaj przypadł mi do przygotowania najcięższy element zawieszenia, którym jest cały tylny most. Mam nadzieję, że wybrałem ten w lepszym stanie, ale to oczywiście się okaże, jak go rozbiorę. Ocynkować powinniśmy te śruby albo oksydować. Zobaczymy, jaką technologię wybierzemy. Generalnie chodzi o to, żeby wyglądały jak nowe. Dlatego, ponieważ ten proces nie będzie się składał z tego, że ja oddam te 3 śrubki i proszę mi je oksydować, a za tydzień oddam kolejne 3, tylko muszę oddać wszystkie razem. A żeby później wiedzieć w tym całym zamieszaniu, która śrubka jest czego, to robię sobie taką jedną prostą rzecz. Mam nadzieję, że to zadziała i później łatwiej będzie mi te śruby odnaleźć. Odkładam sobie śruby od elementów, odkręcam cały element i tutaj mamy mocowanie, więc sobie te śrubki układam, żeby wiedzieć, która gdzie była. O, i tak to wszystko ładnie razem złożone. Pykam sobie fotę, żeby później wiedzieć, co do czego dopasować. No dobra, to tak. Dokumentacja zrobiona, to do worka. Układ hamulcowy. Już tutaj, ktoś tutaj był wcześniej, przed nami i bardzo ładnie zniszczył osłonę bębna. No i mamy to. No dobra. Bęben wcale nie w złym stanie. Jeżeli nie był toczony, to naprawdę będzie ok. Max diameter 20, 230 i 6 mm. Nie wątpię w to, że to dobrze wyjdzie. Nie wygiąć tej. W całkiem niezłym stanie. Widać, że ktoś jeszcze nie tak dawno chyba to wymieniał, bo to niemożliwe, żeby to było. No bo to nie jest oryginalna. Więc jest tu już jakiś aftermarket założony do tego. Niemniej jednak działa i jeszcze podziała bardzo długo. Ło, to kiedyś było olejem. Dobra, pozbyłem się oleju, ale teraz, żeby odkręcić całą główkę mostu, czyli ten dyfer, trzeba wysunąć półosie, no bo oczywiście wchodzą one w ten dyferencjał. Dlatego najpierw odkręcam te śruby, które trzymają piastę, wysuwam półosie. Mam nadzieję, że wyjdą w miarę bezboleśnie i dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w środku, skąd te opiłki na korku. O, wyszło, patrz. A nawet mnie to zaskoczyło. No dobra, możemy ją wysunąć do końca. Piękna. Podobno przynosi 400 Nm. Zobaczymy. Olej spuszczony, półosie wysunięte. Trochę zabawy z tymi nakrętkami. No i zobaczymy, co tam jest w środku. Ale generalnie na razie nie wygląda to wszystko źle. Ale mały. Spodziewałem się, że będzie trochę większy.
No dobra, generalnie nie jest źle. Ładnie te zęby wyglądają. Jeszcze mamy drugi, zobaczymy w jakim stanie będzie drugi i z tych dwóch zawsze coś poskładamy. Dobra, nie jest źle. Generalnie mamy to praktycznie rozebrane. Jeszcze śrubki, jakieś tutaj te gumy i tak dalej. Główkę też trzeba będzie rozebrać, bo oddamy obudowę do piaskowania i do malowania proszkowego. Nie, generalnie sztywny most to jest jedna z najbardziej pancernych konstrukcji, jeżeli chodzi o zawieszenie. Dlatego pewnie była tak długo stosowana. Dosyć prosta, żadnej zabawy z geometrią tego zawieszenia i tak dalej, więc wszystko w porządku. Oczywiście elementami, które najczęściej i najszybciej się zużywają, no to jest to, na co zwracałem uwagę. Luz na tym przełożeniu głównym, no bo jeżeli to przełożenie jest zbyt luźne, to słyszymy tak zwane wycie podczas jazdy. Najczęściej, kiedy puszczamy nogę z gazu albo delikatnie na gaz przechodzimy, wtedy słyszymy właśnie to uzębienie. No i oczywiście to, co wspominałem też wcześniej, jeżeli trafi nam się ktoś, kto miał zapały driftera, no to zniszczone mogą być również te satelity w dyferencjalach, więc tak naprawdę zwracamy uwagę na stan uzębienia tego przełożenia, jak jest ok, sprawdzamy luz, regulujemy ten luz taki, jak powinien być fabrycznie i miejmy nadzieję, że ten most po prostu nie będzie wył. O, to jest właśnie problem. Widać, że tu już jest zmęczone, bo już zaczęło ten materiał od nacisków już zmęczeniowo zaczął odpadać. To już dyskwalifikuje tak naprawdę do dalszego użytku ten element, więc będziemy musieli coś pokombinować. Poza tym satelity też widać, że są już zużyte, już się odcisnęły ślady współpracy z tymi zębami, głównie przez to, że właśnie tamtego kawałka materiału brakuje. Właśnie w tych samochodach jest otwarty dyferencjał, czyli nie ma tak zwanego LSD, nie ma szpery, więc jeżeli kupujecie taki samochód i macie okazję się nim przejechać, to posłuchajcie tego mostu. Niech on będzie rozgrzany, pojeździcie nim trochę dłużej, posłuchajcie przy lekkim dodawaniu gazu, przy puszczaniu gazu, czy ten most nie zaczyna już się odzywać, czyli po prostu nie zaczyna wyć. Bo o ile był użytkowany w normalnych warunkach, ktoś wymieniał w nim regularnie olej, nie powinno być problemu. Ale oczywiście po 40 latach różnych kierowców mogło tym samochodem jeździć i różnie go traktować. No i może być tak jak w naszym przypadku, gdzie ten dyferencjał jest już mocno zmęczony i tak naprawdę prawie wszystkie elementy eksploatacyjne wymagają wymiany. I na to zwróćcie uwagę, żeby nie wpędzać się w niepotrzebne dodatkowe koszty. Tutaj mamy sporo rzeczy do wymiany w tym dyferencjale. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda dyferencjał z drugiego samochodu. Może jest w trochę lepszym stanie. Natomiast jeżeli będziemy musieli wymienić jakieś części, to ja jeszcze nie wiem, czy w Toyocie są one dostępne. Będziemy ich szukać. Podejrzewam, że jesteśmy w stanie znaleźć kompletny dyferencjał w całkiem niezłym stanie. No jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu będziemy go szukać. Mam rozłożone obydwa mosty. Próbuję wybrać te lepsze elementy, żeby poskładać jeden. Jeżeli chodzi o dyferencjały, to tak. W jeden jest dosyć zniszczony, już o tym rozmawialiśmy. W drugim okazało się, że może było z 200 g oleju. To stanowczo za mało, więc był użytkowany bez oleju i to niestety widać. Jest zniszczone przełożenie główne, ale jeżeli chodzi o sam dyferencjał, czyli satelity, jest lepiej. Dlatego z tych dwóch mam zamiar poskładać jeden, o ile nie uda się oczywiście kupić nowego przełożenia głównego, ale to zobaczymy później. Na razie rozłożę jeden, bo potrzebuję obudowę, która będzie wypiaskowana i również pomalowana proszkowo razem z całym mostem. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to łożysko wbite jest w takie mocowanie, przecięte na pół. I teraz te połówki wyglądają tak samo, ale nie można ich stosować zamiennie, natomiast producent
nie zaznaczył, która połówka powinna być z której strony. Dlatego przed rozłożeniem zapunktuję, czyli zaznaczę sobie, żeby wiedzieć jak to złożyć, bo zamiana tego spowoduje, że nie będę w stanie osiowo ustawić łożysk, a co za tym idzie, cały dyferencjał nie będzie pracował prawidłowo. Tutaj damy po jednej, tak, a tutaj damy dwie. No dobra, i teraz jest szansa, że uda się to złożyć w odpowiedniej konfiguracji. Rozkładanie tego, nie każdy chce się bawić w ogóle rozkładanie tego dyferencjału, dlatego że jak zobaczycie później przy składaniu, jest mega dużo precyzyjnej roboty, dlatego że trzeba ustawić odpowiednio współpracę tych dwóch, całego przełożenia głównego. No a tutaj jest sporo stopni swobody, bo możemy sobie dyferencjał przesuwać osiowo, możemy sobie wałek przesuwać osiowo i teraz musimy tak to wszystko ustawić, żeby współpraca tego całego uzębienia była prawidłowa. Ale na szczęście tym będziemy się martwić za jakiś czas, jak będzie kolej na składanie. No. Więc tak, można teraz ocenić stan łożysk na tym dyferencjale. Dobrze by było nie pozamieniać tych bieżni, jeżeli mamy tego łożyska używać jeszcze raz, bo jak je zamienimy, to już możemy od razu to łożysko wyrzucić. No jest już dosyć mocno wypracowane to łożysko. Na pewno nie chciałbym go zakładać. Wolę to wymienić na nowe. Mam nadzieję, że takie łożysko to nie jest nic nietypowego i spokojnie uda się je dokupić. Dobra, muszę się dostać do nakrętki, która tutaj trzyma cały ten wałek. Jest, jak widzicie, tutaj jest sporo syfu. Dobra, a nakrętka na pewno jest zabezpieczona. O, już to widać, jest zabezpieczona, jest zagnieciona. Widać, że uszczelniał całkiem nieźle. Jak to działa? Zobaczcie, bardzo ważnym elementem jest ta tuleja, nie wiem, rozprężna, a raczej sprężna, bo w procedurze składania, kiedy zakładamy nowe łożyska, a nawet te same stare łożyska, te łożyska muszą mieć odpowiednie napięcie wstępne, czyli muszą odpowiednio być blisko siebie, żeby ich bieżnie, żeby odpowiednio przylegały do bieżni. I teraz odległość między tymi łożyskami ustala ta tuleja, która może zostać ściśnięta. Procedura składania wygląda tak, że napięcie wstępne regulujemy ściskając odpowiednio łożyska tą nakrętką centralną. I teraz przy bardzo wysokim momencie dokręcenia tej nakrętki powodujemy, że ta tuleja się spręża do odpowiedniej długości, tak żeby to napięcie wstępne było prawidłowe. Dlatego nie można używać tej tulei ponownie, bo wtedy ustawicie zbyt duże napięcie wstępne łożysk. Zawsze przy każdej rozbiórce trzeba pamiętać, że ta tuleja rozprężna czy sprężna musi być założona nowa i ja mam nadzieję, że jeszcze w Toyocie jest dostępna oryginalna taka tuleja. Padło? I mamy to. Pamiętasz, jak to było? Inaczej pewnie nie pasuje. O pasuje.
Idzie. Drążki, w sumie wszystkie 4, które są potrzebne do tylnego mostu, też pójdą do piaskowania i do malowania proszkowego. Te tuleje gumowe, które są w nich, no już widać, że mają pewnie te 40 lat i wymienimy je na nowe. Więc przed piaskowaniem i malowaniem proszkowym trzeba je wybić tych drążków. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jeżeli będzie w miarę lekko, to damy radę na prasie. Jeżeli nie, będziemy musieli ponawiercać tą gumę i dopiero wtedy, kiedy ona będzie ponawiercana, powinno być łatwiej ją stamtąd wybić. Udało mi się dopasować odpowiednie średnice. Ale ładnie, zadowolony jestem, bardzo fajnie wychodzi. Nie trzeba tego rozwiercać, przecinać. Elegancko. Wahacze też do piaskowania i do malowania, ale również z nich trzeba pozbyć się i tulei, i stworznia wahacza. Mam go. 15 minut ustawiania i 30 sekund roboty. O! To będzie ciekawe. To coś gołego. Jeszcze nie wiem. O, tam bym się nadał. Tak, to kurczę, bardzo. No właśnie. O, to w ogóle jaka to jest konstrukcja zacisku, to jest fajne. Jarzmo. Kurde, jak się to w ogóle rozbiera. Czekaj, trzeba się ogarnąć. Jeszcze takiego to jeszcze nie robiłem. Jesus. Rozebrać to jedno, ale jak to potem poskładać. Jeśli do tego wniosił. Ciekawa konstrukcja jarzma. Teraz już tak nigdzie nie widziałem. No i pytanie jest, co się dzieje w środku. Chyba mam za mało rąk. Wierzę za mało. Weź ten dymę wyjmij dzisiaj. Patrz, nawet nie będzie chyba strzału za bardzo. Udało. Chyba już. No jest tu trochę syfu. Wiadomo dlaczego jest tutaj korozja, bo to już jest przecięta, jest niestety ta uszczelka, więc to już i tak jest śmietnik. Ale generalnie chyba coś tutaj było robione wcześniej, bo to niemożliwe, żeby to tyle lat było w takim stanie. Tu nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że da się tego użyć ponownie. Także jeszcze pod rozwagę. Możesz ocenić jakość płynu hamulcowego użytego w tym samochodzie. Dobra, możemy to po prostu odkręcić i uciekać, albo pójdę po narzędzie specjalne, żeby to przeżyć, żebym dożył do świąt chociaż. Nie, lepiej ja bardzo powstrzymam.
Trochę się wylał. Tego będziemy poszukiwali. Już teraz będzie. No i to wewnętrzne. No i już troszeczkę jest ta bieżnia delikatnie podmęczona. Tada! O, już tyk. I nie ma grama rdzy na niej. To jest jeszcze niesamowite, że te osłony, te tarcze kotwiczne, jak to tam się nazywa, ale tak naprawdę osłony tarczy hamulcowej są w takim stanie. Generalnie w samochodach z lat 80. to nie istnieje. Przynajmniej w Toyotach, bo z tym mam największe doświadczenie. Do MW2 swoje, żeby coś takiego mieć, to naprawdę trzeba było się dobrze naszukać. A tutaj praktycznie jakby wyjechało dopiero z magazynu. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.